Cześć, z tej strony Ucek, witajcie na moim kanale. Dzisiaj speed test porównanie Huawei Nova 10 Pro kontra OnePlus Nord 2T. W OnePlusie mamy Dimensity 1312 GB pamięci RAM, w Huawei mamy Snapdragona 778G 8 GB RAMu. Oba telefony wyczyszczone, wpięte do tej samej sieci. Huawei wiadomo, kombinacje, czyli jest G-Space i są teoretycznie usługi Google'a. Nie wszystko działa, to trzeba być tego świadomym. No i co? Zobaczmy, jak to działa, jak to da się porównać 1 do 1. Więc najpierw sprawdzamy otwieranie aplikacji, jak szybko działają, jak pozostają w ramie, to samo z grami. Więc jedziemy. Najpierw Allegro, OnePlus, AliExpress. No może Nowa trochę szybciej. Nowa strasznie ma źle zrobione te aparaty. Patrzcie, jak to koleboce. Tego się nie da używać bez etui, naprawdę. Chcecie gdzieś położyć to. Ding, 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 ding. Masakra. Ceneo. Chyba Huawei. Galerię dla OnePlusa. HBO Max dla OnePlusa. Polsat Box Go. No, czysto teoretycznie OnePlus, ale może coś tutaj zamrodziło. Tutaj chyba Nowa trochę szybciej. Mapy. No i to jest ten problem. G-Space się uruchamia o wiele wolniej. Więc jeżeli coś, co macie, co wymaga koniecznie Google'a, trzeba poczekać. Player.pl, jak widać, chociaż wiadomo, w App Gallery dużo aplikacji już jest natywnie pod Huawei Mobile Service. No, ale widać, nie wszystkie są. Jeszcze też ważne, te, które są niby zainstalowane z Google'a, nie wszystkie działają, więc tutaj też nie macie gwarancji, że wasza aplikacja zadziała. Glovo, no to już jest zdecydowanie szybsze na OnePlusie, jeżeli w ogóle się odpali, bo może nie zadziałać. Halo? Nie czekam, no jak widać. I jeszcze ważna rzecz, zawsze jak coś odpalacie i później wracacie do głównego ekranu, wracam tam, gdzie jest ikonka G-Space'a. Dlatego ją sobie tutaj dałem, żeby to tak nie swajpować co 5 sekund. Dobra, sklepy. No, reklamy w Huawei to jest w ogóle w sklepach denerwująca sprawa. Spotify. No, szybciej w OnePlusie. TapTalk. OnePlus szybszy. TripAdvisor. Jak widać. Następnie mamy Twitter. Właśnie ten wirtualna maszyna, która robi Google'a, bo tak to chyba mniej więcej działa. Trochę irytujące jest, że to się za każdym razem uruchamia ponownie, ale nie trzyma się w ramie i dlatego to tak wszystko dłużej się otwiera, więc no nie jest to jakieś super rozwiązanie, moim zdaniem. Nie jest to jakiś plaster, wiadomo na co, ale no nie działa to jak każdy inny telefon. Ale korzystać można. To trzeba przyznać, że patent znaleziony, tylko pytanie, jak długo będzie on działał. No dobra, tutaj nie da się ukryć, że OnePlus wypadł lepiej. Co siedzi w ramie właśnie, zobaczmy, jak trzymane są te tematy, które są z wirtualnego Google'a robione. Na razie po telefony bardzo ładnie, jeżeli chodzi o zarządzanie RAM-em, ale nie, zresztą widzicie, które są z G-Space'a, one mają takie dodatkowe tutaj te cyngielki, tu siedzi teoretycznie, czyli kwadraciki, no z tym wyglądem G-Space'a, widać to na ikonach po prawej stronie na dole. No i co, tu na razie oba telefony, aha, to się w ogóle, odpaliło, coś zawiesiło, dobra, wszystko jasne. Co mamy dalej? Sklepy siedzą. No ale jak już jest odpalona aplikacja, to działa, jak widać. To, sorry, że to tak tłuczę co chwilę, ale no ktoś zaszalał przy projektowaniu, naprawdę przesadził. Dobra, możemy wyczyścić. Ale też faktem jest to, że to
te wirtualne maszyny, których odpala jakby ten G-Space, tak to trzeba chyba rozumieć, które zjadają wam baterię, więc to nie jest takie super rozwiązanie. No. Coś musi chodzić, żeby coś uruchomić, a tu macie cały czas natywnie, a tu odpieracie dodatkowo. No dziwnie. W grach będzie inaczej też, bo niektóre gry mamy wpięte w Huawei Mobile Service. Można sobie pograć. A niektóre gry wam w ogóle nie pójdą, może macie Google'a, tego czysto teoretycznego. Tu na dzień dobry, szybszy, no jeszcze Huawei ID, nie będę się logował, dziękuję. Temple Run 2. Ciach. Remind me later. No i tutaj z G-Space'a już szliśmy. LOL, czyli White Reef. No i tu wam kombinacje nie pomogą, bo nie pogracie na Huawei. Nie ma takiej opcji. Dead Trigger 2. OnePlus szybszy. Unkilled. Też dla OnePlusa. Call of Duty. OnePlus. World of Tanks. No to trzeba by do Huawei ID się zalogować, nie chce mi się. Tu szybciej OnePlus. Mariana, nawet w sklepie Google'a, tym takim kombinowanym tutaj nie znajdziecie, od razu pisze, że ten telefon nie jest współgra. Można by i może przez APK kombinować, ale już mi się nie chciało. Angry Birds 2. No i też wymaga lognięcia, nie chce mi się. No właśnie, no. Tak to wygląda. Real Racing 3. Szybszy OnePlus. PUBG Mobile. Szybszy OnePlus. The Ark Survive Evolved. Też OnePlus. No dobra, zobaczmy co siedzi w ramie, jeżeli chodzi o gry. Nie, uciekaj. Tutaj czysto teoretycznie siedzi, bo został na... Jej, denerwuje mnie ten telefon. Konstrukcyjnie. Tu jak widać, tylko Huawei'u. No tu w ogóle nie wiem, czy to takie Ceneo. Coś gdzieś, no, nieważne, musiałem źle kliknąć. No tu nie, no to nie siedzi w ramię, nie ma szans. Zresztą ta gra nie działa. Tutaj restarty. Tylko w Huawei'u. Call of Duty tylko w Huawei'u. Okaże się, że Huawei lepiej trzyma, bo nie czyści tak... Nie, tu w obu poza ramem. Bo nie czyści tak pamięci. Ptaszki wywalone. Real Racing. Czekajcie, bo tu w ogóle coś tych ptaszków nie sprawdziłem. No nie, no reset. Dobra.
Tu jest tylko w OnePlusie i Arc Survive. No. Evolved. No jak widać. No tu i tak wymaga Google, więc nie pogracie. No tak wygląda to porównanie. Ciężko porównywać telefony zwykłe do Huawei'ów, bo no to nie jest 1:1. To nie działa wszystko tak samo. W Huawei jest dowolnie, nieważne jaki procesor, to i tak z racji kombinacji z Googlem trzeba coś dłużej poczekać. No tyle. Tak wygląda porównanie tych dwóch smartfonów. Huawei'a i OnePlusa. Playlisty o nich są tutaj. Dzwonek w subskrypcjach, komentarz na dole. No i cóż, na dzisiaj tyle. Z tej strony Łucek. Trzymajcie się ciepło. Hej!